W tym odcinku zabieramy Was do krainy niezwykle bogatej przyrodniczo. Nad jedno z najpiękniejszych i najstarszych jezior na świecie, Jezioro Ochrydzkie. Prawdziwą perłę Bałkanów. To tutaj możemy podziwiać niezwykłe dziedzictwo kulturalne i historyczne. Przejdziemy się wąskimi uliczkami Ochrydy, by podziwiać jej nietuzinkową zabudowę. Wstąpimy do niezliczonych prawosławnych cerkwi, pełnych cennych zabytków i oczywiście pokażemy Wam tę, która jest uznawana za najczęściej fotografowaną na całym świecie. Sprawdzimy, jakie skarby skrywa Zatoka Kości. Popłyniemy do źródeł Czarnego Dreamu i przekonamy Was, że pomimo iż Macedonia nie ma dostępu do morza, to nie ma powodów do kompleksów, gdyż nadrabia wspaniałymi górskimi krajobrazami, położonymi wśród nich jeziorami, rewelacyjną kuchnią i życzliwością mieszkańców. Nie zwlekajcie z odkrywaniem Macedonii. Oglądanie wschodu słońca z Kasią be like. Staliśmy o 3:50 na wschód słońca nad Jeziorem Ochrydzkim, który był zajebisty. No, po prostu taki pokaz barw nad górami, nad jeziorem, pokazującego się słońca. O, mega. No ale trzeba też coś zjeść, bo jest już 7 rano, więc wstaliśmy ponad 3 godziny temu. No i mamy tradycyjne macedońskie śniadanie, czyli byrek i jogurt. Od tego się zaczyna dzień. Dobra. Takie ciasteczko. I ten jogurt. Takie troszkę w konsystencji bardziej gęste niż nasz kefir, ale no bo takie płynne, także no nie jak jogurt u nas. Zajebiste. Myślę, że można tym pojeść. Ja mam z mięskiem, Kasia ma z serem. Pojemy. Tereny, na których znajduje się dzisiejsza Ochryda, zostały zasiedlone tutaj już w IV wieku przed naszą erą przez Filipa II Macedońskiego, czyli tatuśka naszego słynnego Aleksandra Wielkiego. I pamiętajcie, że to tędy, właśnie tutaj przez Ochrydę przebiegał ten najważniejszy starożytny szlak handlowy Via Egnatia. Zresztą, gdybyście chcieli, to jest możliwy trekking tutaj jego pozostałościami właśnie w okolicach Ochrydy. Co się stało potem? Miasto zostało zniszczone przez trzęsienie ziemi w 526 roku i odbudowane już jako słowiańskie miasto. I skąd nazwa Ochryda? Podobno kiedy Słowianie tutaj przybyli na te tereny, notabene przybyli tutaj początkowo jako barbarzyńcy i zobaczyli to piękne wzgórze, powiedzieli Ohrid, czyli o wzgórze. I tak właśnie powstała nazwa Ochryda. Natomiast to, co zachwyca dzisiaj najbardziej, to zabudowa osmańska, czyli przełom XVIII i XIX wieku, te piękne domy, które mieszczą się w zaułkach Ochrydy i to właśnie, co zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Czy warto przyjechać do Macedonii na weekend? Zdecydowanie nie. Tutaj trzeba przyjechać na dłużej. Weekend to za mało. My wiemy, że na pewno tutaj wrócimy, ale wiecie, jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma, więc chociaż weekend, jak nie macie innej opcji, będzie dobry. Niedaleko Ochrydy jest miejsce o tajemniczej nazwie Zatoka Kości. Cóż to jest? Wydawać by się mogło, że może jakaś zatoka, w której skarby trzymają piraci z Karaibów. Chodźcie z nami, zobaczycie. Wyobraźcie sobie, że na Jeziorze Ochrydzkim została zrekonstruowana prehistoryczna osada. I to dosłownie na jeziorze, dlatego, bo jest ona zlokalizowana na palach. Bo właśnie w taki sposób osiedlały się tutaj starożytne plemiona. Ta osada to przełom epoki brązu i epoki żelaza, czyli między 1200 a 700 lat przed naszą erą. I to są przodkowie, starożytni przodkowie dzisiejszych Macedończyków.
Prace archeologiczne tutaj w 1997 roku odkryły, że ta osada miała powierzchnię około 8,5 tysiąca metrów kwadratowych. Odnaleziono tutaj ceramikę na dnie jeziora zatopioną, fragmenty narzędzi czy kości zwierząt. No, niesamowity kawał historii. Koniecznie musicie tutaj przyjechać, będąc nad Jeziorem Ochrydzkim i w okolicach Ochrydy. To, co za mną widzicie, to odrestaurowane pozostałości po rzymskim obozowisku z okolicy III wieku naszej ery. Znajduje się to miejsce tuż koło osady, którą przed chwilą Kasia wam pokazała. Warto tutaj nadmienić o tym, jakie obozy Rzymianie stawiali w takich okolicach i w ogóle przebywając na wyprawach wojennych. Były 3 rodzaje obozów. Castellum, który charakteryzował się tym, że miały powierzchnię około 20 hektarów, więc były ogromne. Castellum Vacillum od 1,4 do 5,2 hektara, czyli taki 4-5-krotnie mniejszy. I Vacillum Numera od 0,6 do 0,8 hektara. No i właśnie coś takiego jest tutaj. 8000 metrów kwadratowych. No i tutaj sobie stacjonowały wojska rzymskie 1700 lat temu. Fajnie, fajne ten uczucie. Historia historią, prehistoria, antyk, ale słuchajcie, jest tutaj genialne miejsce na piknikowanie i bardzo dobrze przygotowane, bo są wiaty piknikowe, są kosze na śmieci, stoły, więc widok, idealne miejsce do biesiadowania. Kiedy wstajesz rano o 3:40 na wschód słońca, to pierwsze co trzeba się napić to kawy. Ja niestety nie miałam dzisiaj takiej okazji, bo nie wiedzieć czemu o 4 rano wszystkie kawiarnie były zamknięte. W końcu udało się i może przy tej okazji trzeba powiedzieć o kawie w Macedonii, bo kawa to tutaj jest też świętość. Natomiast ja chyba właśnie popełniam pewnego rodzaju świętokradztwo, bo wzięłam kawę cappuccino, a kawę w Macedonii powinno się pić jak kawę po turecku. Z tym, że tutaj nie nazywa się ona po turecku ze względu na dość trudną historię, jeśli chodzi o okupację Macedonii właśnie przez Turków, więc mówi się, że to jest kawa po macedońsku, natomiast to jest dokładnie taka sama kawa przygotowana w tygielku i wlewana prosto z gotującego się tygielka do filiżanki. Słuchajcie, ciągnie nas do tej Albanii, ciągnie. Wylądowaliśmy tuż przy granicy z Albanią. Dosłownie rzut beretem stąd jest miasto Pogradec, już albańskie. A jesteśmy na brzegu Jeziora Ochrydzkiego w klasztorze świętego Nauma, które jest bardzo popularnym miejscem wśród turystów i pielgrzymów. Docierają oni tutaj i drogą lądową, samochodami, parking jest praktycznie pełen, także rejsami, bo organizowane są tutaj rejsy z Ochrydy, więc zewsząd ciągną. A jest ono popularne już od X wieku, bo wtedy właśnie tutaj święty Naum założył pierwszą świątynię i taki mały klasztor. Tutaj też został pochowany i wtedy zaczęły się pielgrzymki do grobu świętego Nauma. Pierwsza świątynia była poświęcona Michałowi Archaniołowi, bo słynął on ze swoich mocy uzdrawiania. Naum również był lekarzem i jest tutaj też 40 źródełek, które także mają taką uzdrowicielską wodę podobno. Niestety ta cerkiew, którą widzicie tutaj, to nie jest ta oryginalna cerkiew. Tamta niestety nie została zachowana, ta pochodzi z przełomu XV i XVI wieku. W środku są piękne freski, ale to też jest wiek XIX. Natomiast miejsce jest naprawdę klimatyczne. Ten widok tutaj na jeziorko bardzo fajnie, ale strasznie dużo ludzi. Jeśli chcielibyście odpocząć trochę od tłumu turystów, który jest tam przy klasztorze, to polecamy Wam rejsik łódką do źródeł Drinu. Tuż obok wyjścia z klasztoru są łódeczki. Na szczęście można sobie wziąć taki prywatny rejsik. Nie są to duże pieniądze, bo to jest koszt. Za naszą dwójkę zapłaciliśmy 20 euro. Rzeka jest zimna, temperatura jest stała, to jest między 10 a 12 stopni Celsjusza, więc w takie dni jak dzisiaj pełna ochłoda, idealnie przeźroczysta. Nie ma ryb, bo jest za zimno, ale możecie znaleźć kaczki, jest piękna roślinność i po drodze mamy nadzieję zobaczyć właśnie te słynne źródła, a także mały kościółek. Dobra, widzę teraz. Faktycznie są źródła, które wybijają z dna rzeki, to dno pracuje. Naprawdę fajne
Wrażenie to robi. I taka ciekawostka, którą tutaj sprzedaje nam pan, który nas tutaj obwozi bądź obpływa, nie wiem jak to powiedzieć, to jest taka informacja, że ta woda źródlana jest z jeziora Prespa, które przez to właśnie, że ono wybija i pracuje, wpada tutaj do rzeki Drin, powoduje, że jezioro Prespa wysycha, za to poziom jeziora Ochryckiego się stale podnosi, no bo ta rzeka wpada właśnie do jeziora Ochryckiego. Aspekt duchowy tej wycieczki także mamy zaliczony. Dlatego, bo rejsik kończy się wizytą w malutkim kościółku z XIV wieku, kościółku cerkwi w zasadzie świętej Bogu Rodzicy. I tutaj też taka ciekawostka, w środku tej cerkwi jest źródło. Woda oczywiście jest pitna, tutaj kawałek dalej jest ona podprowadzona, więc możecie zaczerpnąć tej zimnej, wspaniałej wody i napić się. I powiem wam szczerze, że ten kościółek jak dla mnie jest dużo bardziej klimatyczny od tego klasztoru i kościółka świętego Nauma. Więc jak dla mnie ta atrakcja, rejs plus wizyta w tym kościółku to jest zdecydowanie numer 1 tutaj. No i oczywiście, gdybyście się tutaj wybierali, to my bardzo polecamy rejs z Mario, który wie tutaj wszystko o tych terenach, więc wam poopowiada, zrobi wam prywatną wycieczkę, jest super miły, wszystko tutaj wie, więc zdecydowanie jak rejs to tylko z nim. Jak to w turystycznych miejscach, ceny automatycznie idą do góry i tutaj, słuchajcie, jest najdroższa kawa i najdroższy sok w całej Macedonii. Przynajmniej w tych częściach, w których my byliśmy do tej pory, bo za 2 kawy cappuccino i za 2 soki zapłaciliśmy 980 denarów, to jest 70 zł, to jest drożej niż w Polsce, natomiast do tej pory to były takie dużo niższe ceny, więc jak będziecie w tym miejscu, sprawdźcie sobie wcześniej, do której knajpy wchodzicie, bo my tak, no szczerze powiedziawszy, weszliśmy trochę z buta, w ogóle nie popatrzyliśmy na ceny. A różnice mogą być naprawdę spore. Nauczcie się na naszych błędach, nie na swoich. Taki widok i lampka wina zobowiązuje chyba do tego, żeby wam trochę o macedońskich winach poopowiadać. A zdecydowanie jest tutaj o czym poopowiadać, dlatego, bo Macedonia winami stoi. Ma naprawdę bogate winne tradycje. Niektóre szczepy ponoć pamiętają jeszcze czasy Aleksandra Macedońskiego, który zachwycał się tutejszym winem. Jeśli chodzi o liczby, to w Macedonii jest zarejestrowanych 80 winiarni, które produkują 170 milionów litrów wina rocznie. Więc naprawdę te liczby są konkretne. Większość oczywiście idzie na eksport. Natomiast chyba nie ma domu, który nie produkowałby swojego wina. Tak jak produkuje się tutaj lokalną domową raki, tak samo ludzie produkują lokalne wina domowe. Aczkolwiek tutaj warto zwrócić uwagę na jedną rzecz. Trudno napić się tutaj dobrego takiego wina domowego w lecie. Z prostej przyczyny. Tu jest bardzo gorąco, a większość domów nie ma takich specjalnych piwnic, jak mają profesjonalne winiarnie. Dlatego możecie tutaj spotkać takie wino, które ciągle jeszcze pracuje, będzie gazowane i powiecie sobie wtedy, nie. Macedońskie wina nie są najlepsze. To błąd. To naprawdę są dobre winy. Co jeśli chodzi o szczepy? Jest jeden endemiczny szczep, nazywa się Stanushina i występuje on w kilku wersjach. Czerwonej, różowej i białej. Ja jestem zdecydowanie fanką białego wina i mnie na przykład totalnie zachwycił tutaj też muszkat. Ale takim najbardziej popularną odmianą jest zdecydowanie Vranec, który w tłumaczeniu to jest czarny rumak, czyli mocne wino, czerwone, nawet mówi się, że wręcz czarne. Koniecznie musicie go spróbować. I jest jeszcze jedna ciekawostka. Jedna z winiarni, Queen Maria, produkuje wino o niebieskiej barwie. Także dla koneserów to jest idealny kraj na degustowanie win. Mamy dla Was miejscówkę petardę, jeżeli chodzi o kuchnię. Restauracja Utarna Terasa. Znajduje się we wsi Końskie. 400 metrów w górę nad taflą Jeziora Ochryckiego. Tam z tyłu jest jeszcze miasto Ochryda. Dróżka jest fajna, ale asfaltowa, nie offroad. Wąska, ale fajnie się jedzie. Ale przejdźmy do jedzenia. Jedzonko. Kasia ma zamówionego pstrąga. Pstrąga nie byle jakiego, bo z Mawrowa. To taki park naturalny i resort narciarski. Coś ala nasze Zakopane. Do tego oczywiście ziemniaczki. Ja zamówiłem kawałek wieprzowiny, też ziemniaki.
No i do tego oczywiście standardowo jak w Macedonii mamy chleb i taką pastę, która wygląda jak smalec, ale to jest pasta czosnkowa, to jest hit macedońskich past. Zaraz obok ajwara, który jest tutaj bardzo popularny, i pinżura, który jest bardzo podobny. Są to pasty paprykowe z bakłażanami, czosnkiem i tak dalej. No ale są popularne. Ajwar, no to chyba każdy zna i z Chorwacji, i Serbii, i każdego bałkańskiego kraju. No więc co, no trzeba by to zjeść. Także no chyba nie wystygnie w tym upale, ale zabierzemy się do jedzonka. A wam polecamy to miejsce. Pinesko oczywiście na mapie na blogu. To, co może was jeszcze zainteresować, to ceny. Jeśli chodzi o mojego pstrąga, który był najlepszy, jaki jadłam do tej pory w życiu. Po prostu był idealnie zrobiony. Te ości odchodziły, no przepyszny, naprawdę przepyszny. Kosztował 500 denarów macedońskich, czyli w przeliczeniu to jest około 35 zł. Jeśli chodzi o danie Michała, to było 270 denarów, czyli około 20 zł. Pasta. To, co tutaj nazywa się makalo, czyli właśnie ta pasta czosnkowa, ajwar, jak będziecie zamawiać, albo pinżur, no to występuje tutaj pod taką nazwą makalo, koszt około 9 zł. Jeśli chodzi o wino, to też warto tutaj wspomnieć, że wino występuje tutaj w takich małych buteleczkach, więc nie musicie od razu zamawiać dużej butelki 0,7, tylko możecie sobie zamówić taką małą buteleczkę 0,2. W ogóle zabawna sytuacja, bo za całość z napojami, z bardzo dobrym jedzeniem, naprawdę świetnym, rachunek wyszedł 1270 denarów, a tam koło Świętego Nauma za kawę i 2 soki zapłaciliśmy 980, więc no sami widzicie, że się nacięliśmy. A i jeszcze jedna ważna rzecz, w Macedonii w zasadzie wszędzie można płacić kartą. Tutaj też płaciliśmy kartą, co jest super wygodne. Wiadomo, że jakieś tam drobne denary warto mieć. Jak płacicie też w denarach, a nie w euro, na przykład za autostradę czy za jakieś tam pierdoły typu magnesy, to wychodzi taniej. Ale większość miejsc przyjmuje płatności kartą. Jak weekend w Macedonii, to musi być relaks. W związku z tym leżymy na leżaczkach, podziwiamy Ochrydzkie morze. Bunkrów nie ma, ale jest zajebiście. Ceny leżaków po 200 za sztukę. No to powiedziałabym takie średniawe. Wiecie, pierwsza linia brzegowa, tam są knajpeczki. Można się relaksować. Jak relaksik nad Jeziorem Ochrydzkim, to i kąpiel. Woda jest po prostu przezajebista, czysta i ciepła. Co prawda ludzi dosyć sporo, ale bez problemu można poplażować. Myk! I mamy pewnego rodzaju klamrę kompozycyjną. Zaczynaliśmy tu wschodem słońca, teraz przyszliśmy na zachód. Świątynia Jana Teolonga z Kaneo. No chyba nie ma bardziej pocztówkowego miejsca, nawet nie w całej Ochrydzie, ale w ogóle w całej Macedonii, niż ta przepiękna cerkiewka na Cyplu, tuż nad brzegiem Jeziora Ochrydzkiego. Naprawdę widoki stąd są fantastyczne. Cerkiew prosta, ale niezwykle urokliwa, z XIII wieku. Można ją zwiedzać w środku. Jest tam piękny, rzeźbiony ikonostas i freski. A w dole tutaj, jak zobaczycie, jest osada rybacka i jak byliśmy tutaj na wschód słońca, to wypływały stąd łódki rybackie na połowy ryb, które pewnie potem znajdą się na waszych talerzach w ochrydzkich restauracjach. W rybackiej wiosce Kaneo z widokiem na cerkiew świętego Jana zatrzymujemy się w restauracji Kaj Kanevecze. A że jakoś bardzo głodni nie jesteśmy, to zdecydowaliśmy się na plaszici, czyli takie małe, grillowane całe rybki, grillowane, obsmażone, nie, one się smażą w głębokim tłuszczu, które je się w zasadzie tak łapką. Lampka wina do tego. Czego chcieć więcej? Piękny widok. Ochryda zaskakuje. Stare miasto otoczone jest murami i prowadzą do niego 2 bramy, dolna i górna. Symboliczna jest ta dolna brama, która jest takim otwarciem Starówki, natomiast my rozpoczynamy dzisiaj od tej górnej bramy, bo tutaj po prostu jest łatwo zaparkować. W Ochrydzie, w Skopie, wszędzie parkingi są płatne, ale zapłacić za parking nie jest taka prosta sprawa, bo musicie mieć albo aplikację, albo trzeba wysłać SMS-a. Nie ma parkomatów. Więc po prostu łatwiej znaleźć taki parking, gdzie możecie człowiekowi zostawić pieniądze, albo po prostu można zaparkować za darmo.
Fort Cafe to miejsce, które możecie łatwo przeoczyć, jak będziecie szli na twierdzę. A zdecydowanie warto się tutaj zatrzymać. Można powiedzieć, że oferta tego miejsca jest niezwykle bogata. Do wyboru, do koloru, co tylko potrzebujecie. Oprócz tego, że oczywiście jest to świetna kawiarnia, jest też oferta śniadaniowa, możecie też przekąsić jakiś lekki lunch. Ważne jest to, że wszystkie produkty są tutaj dobrej jakości. Możecie kupić też lokalne dobroci w postaci konfitur, makalo, nalewek i to też jest wszystko domowej roboty. Jeśli chodzi o sam wystrój kawiarni, no to jest ona swego rodzaju muzeum. Właściciele mieli taki pomysł, że poznosili ze strychu swojego domu pewne rzeczy, które my byśmy chyba powiedzieli, że są w stylu PRL, no ale wiadomo, chodzi o takie lata 80., 70. i wystawili je po prostu w swojej kawiarni. Jak mieszkańcy Ochrydy to zobaczyli, no to każdy przyniósł kolejną i kolejną rzecz po to, żeby nadać temu miejscu trochę klimatu. No i jest trochę muzealnie, ale jest też taka część, która jest właśnie z kolorowymi stolikami, bardzo sympatyczna. To, co jest niewątpliwym atutem tego miejsca, to przepiękny widok na jezioro. Są stoliki z cudnym widokiem na tafle jeziora, a z tyłu kawiarni jest zacienione miejsce, gdzie jest właśnie taki naturalny cień, powiew wiatru dzięki drzewom, więc super klimatycznie. My zatrzymaliśmy się tutaj na śniadanie, czekamy na taki secik. Już wiem, że będzie dobrze. Na Ochrydzkim Wzgórzu znajdzie się też ruiny twierdzy cara Samuela. Chociaż pierwszą twierdzę zbudowano tutaj już w III wieku przed naszą erą, to car Samuel w X wieku ją rozbudował, stąd właśnie ta nazwa. Natomiast na dzień dzisiejszy to są zdecydowanie ruiny. Możecie zobaczyć tylko mury, przespacerować się po murach tej twierdzy. Jest stąd piękny widok na jezioro Ochrydzkie, a wstęp kosztuje 150 DD. Pomimo, że Macedonia nie ma dostępu do morza, to zdecydowanie wynagradza to jezioro Ochrydzkie. Ono jest naprawdę przepiękne. Ten kolor wody, ta woda jest idealnie przeźroczysta, W najgłębszym miejscu jezioro ma 300 metrów, a jego powierzchnia to 360 km². I słuchajcie, to jest jedno z najstarszych jezior na całym świecie, bo powstało w wyniku ruchów tektonicznych, to jest tektoniczne jezioro, a większość jezior, które mamy w Europie, to są jeziora polodowcowe. Więc to jest najstarsze w Europie i jedno z najstarszych na świecie. Możemy go porównać do jeziora Bajkał czy jeziora Titicaca. I tutaj jeszcze jedna rzecz, która jest niesamowita, to, że Ochryda jest wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO 2 razy. Raz jako miasto, jest to dziedzictwo kulturowe, a jezioro Ochrydzkie jest wpisane jako dziedzictwo przyrodnicze i naprawdę przecudne jest to miejsce. Ja się nie spodziewałam, że ono mnie aż tak zachwyci. Bajka. Cerkiew pod wezwaniem Bogu Rodzicy i Świętego Klimenta to jeden z najcenniejszych zabytków w Ochrydzie. Powstała tutaj w XIII wieku. Możecie tam w środku zobaczyć malowidła właśnie z XIII-XIV wieku. Naprawdę piękne. Wstęp kosztuje 150 denarów. Ona została odrestaurowana po 2000 roku. Wtedy, kiedy panowali tutaj Osmanowie, to Sobór Świętej Zofii, najważniejszy kościół w tym czasie w Ochrydzie, został przemianowany na meczet. I to tutaj przeniesiono wtedy siedzibę arcybiskupstwa. A co Klemens miał wspólnego z Polską? Istnieje taka plotka, nie wiadomo ile w tym jest prawdy, chociaż wiecie jak to jest, w każdej legendzie i w każdej plotce ziarnko prawdy jest, że święty Kliment ewangelizował, chrystianizował tereny, które dzisiaj należą do Katowic, Murcki. Sobór Świętej Zofii to największa świątynia w całej Ochrydzie, ale też niezwykła. Dlatego, bo powstała tutaj w XI wieku jako siedziba arcybiskupstwa na ruinach wcześniejszej świątyni z V wieku. Ale słuchajcie, to nie było takie byle jakie biskupstwo albo takie biskupstwo, jak my sobie teraz wyobrażamy, bo to arcybiskupstwo było naprawdę ogromne. Wyobraźcie sobie, że ciągnęło się ono od Salonik aż po Dunaj, a na zachodzie miało granicę w okolicach Malty i Sycylii, więc ogromne. W połowie XV wieku, kiedy tereny te podbili Turcy, no to przemianowali tą świątynię na meczet i została ona oddana prawosławnym wiernym dopiero w 1912 roku. A jeszcze jeśli chodzi o taką ciekawostkę a propos w ogóle świątyni,
tutaj w okolicach Jeziora Ochryckiego, to jest taka legenda, która mówi, że jest tutaj 365 świątyni, po jednej na każdy dzień roku. I oczywiście nie są to tylko takie duże, ogromne kościoły jak te, ale też takie malutkie, jak chociażby ten, który widzieliśmy wczoraj w okolicy klasztoru świętego Nauma. 365, no może tyle ich nie jest, ale naprawdę jest ich dużo, zwłaszcza zwracajcie uwagę na te malutkie cerkiewki, które są naprawdę niezwykle klimatyczne. Co przywieźć z Ochrydy? No, jeśli panie chciałybyście mieć oryginalną pamiątkę z Ochrydy, to zdecydowanie powinna być to biżuteria z ochryckich pereł. Wprawdzie masę perłową pozyskuje się za granicą, ale to tutaj taką specjalną emulsją pozyskiwaną z łusek endemicznej ryby plaszicy właśnie maluje się je kilkukrotnie i powstają takie cudeńka. I takich podróbek jest tutaj pełno. Na każdym straganie możecie znaleźć niby ochryckie perły, natomiast to nie są ochryckie perły. Prawdziwe perły muszą być z certyfikatem i takie właśnie możecie znaleźć w sklepie rodziny Filewi. Piękne, naprawdę piękne, więc polecamy ochryckie perły. Na dowód tego, że jest to naprawdę biżuteria z klasą, jest to, że takie perły nosiła królowa duńska, holenderska, bułgarska, serbska, więc to naprawdę jest taki top of the top. Ochryda jest pełna takich małych, rękodzielniczych warsztatów, więc jeśli chcielibyście mieć taką naprawdę oryginalną pamiątkę z Ochrydy, która będzie tylko i wyłącznie dla Was, no to powinniście kupować w takich miejscach. Są kaletnicy, introligatorzy, a tutaj jesteśmy w takim miejscu, które wytwarza papier techniką, która nie zmieniła się od XV wieku. Możecie sobie kupić mapę, jakiś aforyzm, no przepiękne to jest i zdecydowanie niepowtarzalne. Piękne. Kolejna rzecz, która zdecydowanie w Macedonii zasługuje na uwagę, to macedoński filigran. To jest technika, którą wytwarza się biżuterię. Najpierw z takich cieniutkich sznureczków, to może być złoto albo srebro. Tutaj jesteśmy w takim warsztacie, które wykorzystuje srebro, próby 999. To jest naprawdę cieniusieńki sznureczek. Zwijany jest w taki splot podwójny i z tego ręcznie wytwarzane są takie oryginalne macedońskie kształty, które układane są w większe elementy, na przykład nie wiem, skrzydła motyla albo kwiaty. To jest wszystko niezwykle precyzyjna, koronkowa robota. Pani tutaj była tak uprzejma, że pokazała nam, jak wygląda proces tworzenia takiej biżuterii od A do Z. Możecie być pewni, że nie ma dwóch takich samych elementów. Tutaj każdy element będzie troszeczkę inny, no bo ręcznie to nie jest maszyna. To nie są maszyny jak w Chinach, czy małe chińskie rączki, które robią idealnie wszystko to samo, pach, 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 tylko tutaj każdy element jest troszeczkę inny, wkładane jest w to serce i taką pamiątkę zdecydowanie warto przywieźć z Macedonii. A teraz jeszcze Wam powiem, że najlepszy sklep z filigranem w całej Ochrydzie to sklep, w którym mieści się w XIX-wiecznym magazynie piękny budynek, dodatkowo przemiła obsługa i pani, która jest po prostu najlepszą artystką, jeśli chodzi o filigran. Cerkiew pod wezwaniem Najświętszej Bogu Rodzicy warto odwiedzić z kilku powodów. Po pierwsze, sama cerkiew to niezwykle cenny zabytek. Została wybudowana tutaj w 1295 roku, jak głosi napis tutaj na portalu nad wejściem. I wtedy, kiedy cerkiew Mądrości Bożej, czyli ta święta Zofia, została przez Turków przemianowana na meczet, to tutaj mieściło się Muzeum Archidiecezjalne, to tutaj były manuskrypty słowiańskie. Niektóre przetrwały nawet do dziś o niezwykłym znaczeniu. W ogóle podobno to była najstarsza biblioteka na Bałkanach. To tutaj właśnie takie cenne okazy zostały przywiezione z całych Bałkanów, ale to jeszcze nie wszystko. Tuż obok cerkwi mieści się galeria ikon i to jest, słuchajcie, prawdziwa petarda. Te dzieła, które są tutaj zgromadzone, są jednymi z najcenniejszych na całym świecie. A kolejny powód, dla którego warto tu przyjść, to widok na Ochrydę, widok na Jezioro Ochryckie. Zapraszam do zobaczenia tego miejsca.
Z czasów antycznych w Ochrydzie niestety nie zachowało się za dużo. Jedynym w zasadzie zabytkiem jest teatr antyczny, który pochodzi z II wieku przed naszą erą, a został odrestaurowany w III wieku. Odbywały się tutaj walki gladiatorów i tak naprawdę nie do końca wiadomo, ile osób był w stanie pomieścić, a dzisiaj wykorzystywany jest jako scena do letnich festiwali czy koncertów. Na naszej liście wciąż wiele jeszcze pięknych miejsc do odwiedzenia w Macedonii, więc jesteśmy pewni, że tam wrócimy i to na dłużej. Zapraszamy Was do subskrypcji kanału. Pamiętajcie o powiadomieniach, jeśli nie chcecie przegapić kolejnych naszych treści. Pamiętajcie też o naszym blogu i innych naszych social mediach. Niezmiernie miło będzie nam Was znowu gościć na naszym kanale. Do zobaczenia.